Cześć moi drodzy, witam Was w 125 vlogu. Dzisiaj króciutki vlog, bo robótka króciutka. W sumie prosta, choć no, odrobinkę nietypowa. Zawór gazowy. Zawory generalnie, szczególnie gazowe, no bardzo rzadko, bynajmniej ja bardzo rzadko spotkałem, żeby się psuły, przepuszczały. Jeśli jest zawór dobrej firmy, markowy, powinien na długie lata wytrzymać. No, w tym przypadku być może był wadliwy, być może nie, być może inna przyczyna, nie wiem, ale w każdym razie miałem do wymiany zawór pod piecykiem gazowym dwufunkcyjnym. Cała trudność polegała na tym, że no, było w miedzi na praskę. Nie było śrubunka, tylko było wszystko przykręcone bezpośrednio do piecyka i połączone z rurami właśnie z zaworem, z filtrem. Także tutaj no, musiałem się wyciąć kawałek rurki, wykręcić, wymienić zawór, skręcić to z powrotem. Praktycznie i teoretycznie prosta sprawa, trochę niewygodnie, bo to w takiej szafce było, zresztą zobaczycie. To jest materiał starszy, bodajże z lata, ale to już są końcówki tych starszych materiałów. Później już będziemy przechodzić do tych na bieżąco nowych. Tam jeszcze mi z 2 czy 3 zostały te starsze, a potem już będziemy tylko z tymi nowszymi lecieć. Także no króciutko, bo króciutko, ale no praca to praca. Ja Wam pokazuję to, co robię. Mam nadzieję, że mimo krótkiego zaciekawi Was. Także zapraszam do oglądania. No i jak zawsze zapraszam za tydzień, chociaż za tydzień są święta. Ja też wyjeżdżam. Postaram się zrobić coś, żeby było. Jeśli mi się nie uda, to prawdopodobnie dopiero spotkamy się po Nowym Roku. Także, ale na Nowy Rok, przed Nowym Rokiem na pewno się jeszcze odezwę. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania i do zobaczenia. Mam nadzieję za tydzień. Trzymajcie się, cześć. O hej, wiecie co, mam dość fajną robotę, znaczy fajna, ciekawa powiem Wam, bo jadę wymienić zawór, no niby nic wielkiego, niby nic skomplikowanego, tylko że to jest tak, zawór przy piecyku dwufunkcyjnym gazowym i on jest podłączony, że tak powiem, na sztywno, tam rurką miedzianą i bezpośrednio przez filtr do piecyka, gdzie nie ma śrubunka. I cały dowcip polega na tym, że będę musiał wyciąć kawałek rurki przyłącza, żeby wykręcić zawór. Skręć w lewo w pułkownika Stanisława Dąbka. Wyciąć ten zawór, znaczy no w sumie wyciąć i wymienić zawór, bo cieknie przy rączce. No i później tą rurkę połączyć mówką, no oczywiście tam w miedzi w zacisku. Także no taka nietypowa, bo zazwyczaj to takie piecyki no, są na sztywno łączone, ale to właśnie jest to, że potem w razie awarii no, trzeba wycinać rurkę, żeby wymienić zawór. Także taka dość ciekawa praca, powiem Wam. No zobaczymy jak to tam nam wyjdzie. Także co, jedziemy i zobaczymy na miejscu. No i tutaj muszę wymienić właśnie ten zawór. No, tutaj zaczynam od przymiarki, bo będę musiał wstawić mówkę później, bo tutaj w tym miejscu przetnę rurkę, żeby no, móc to wszystko wykręcić. Także tutaj do mówki zaznaczam, ile tej rureczki trzeba obciąć, żeby potem to wszystko było na swoim miejscu. No i jak mam już zaznaczone, teraz mogę to sobie spokojnie dociąć. Mam odmierzone ołóweczkiem punkty cięcia. Jak widzicie, tutaj trochę niewygodnie, bo to, tak jak mówiłem, jest w takiej szafie i
Tutaj musiałem się troszeczkę pogimnastykować, żeby no, tutaj porobić. Tutaj obcinak mam z taką, można powiedzieć, grzechotką, także wygodnie się obcina. Powiem Wam, że no, bardzo fajna sprawa do obcinania rur właśnie w takich ciasnych pomieszczeniach czy blisko ściany. Dodatkowo można tą rączkę zdemontować, wtedy jest taki malutki obcinak i można obkręcać nawet jak rurka blisko ściany jest. Tutaj przy kolanku obcinam na tyle, żeby rurka, ta co zostanie, żeby weszła tam no, spory kawałek za uszczelkę, żeby potem to było szczelne połączenie, żeby no, nie można za krótko obciąć. No, także tutaj kilka obrotów i dociskam nożyk, kilka obrotów, dociskam nożyk i w ten sposób właśnie ładnie obcina. No i tu już mamy rurkę obciętą, rozłączoną. Teraz jeszcze ten mały kawałeczek będę musiał obciąć, tak żeby ta rurka była no, w pierwotnej pozycji, nie tam odsunięta, chociaż było miejsce, tam no, nieduża różnica, ale no, starałem się zrobić tak, żeby no, rurka była w tej samej pozycji co pierwotnie. W sumie mogłem zdjąć to uziemienie, nie pomyślałem, trochę mi przeszkadzało, ale dałem radę, tam ono luźne było, to sobie przesunąłem, ale generalnie mogłem je od razu zdjąć. No i także już mamy odcięty i widzicie, tutaj tylko jest ten kawałeczek mały różnicy na mufę. No i teraz się zabieramy za wykręcanie tego zaworu. Tutaj wykręcam rączkę, chociaż w sumie niepotrzebnie ją wykręcałem, bo spokojnie można było obracać z rączką, nawet tam potem jak przykręcałem nowy zawór, to już rączki nie demontowałem. No i powiem Wam, że nie było to zbyt mocno przykręcone. Tutaj jeden niecały obrót kluczem i potem nawet wysiłku tutaj zbytnio nie tego, tak widzicie, to było przykręcone, no można powiedzieć wszystko bardzo lekko. Także obrót kluczem i potem już ręką mogłem to wszystko wykręcić. No i zawór mamy wykręcony, tam jeszcze oczywiście oczyszczę gwint, usunę te stare pakuły, stary uszczelniacz, żeby potem tam założyć nowe. Zawsze się staram dokładnie oczyścić, żeby tam nic starego nie zostało. No i teraz zakładam nowy. Ja to używam, tak jak już wiecie, tą nić, która no, jest niezawodna, jest i do gazu, i do wody. Kiedyś ktoś tam napisał, że ta nić nie może być do gazu. Owszem, może być, ma atest, także no, inaczej bym nie używał. No, nie jestem zwolennikiem, jest niby taśma teflonowa przeznaczona do gazu, ale no, nie jestem absolutnym jej zwolennikiem. Na tej nici można
cofać podobnie jak na pakułach. No na teflonie wiadomo, nie cofniemy. Dobra, tutaj mamy gwint przygotowany, teraz musimy to rozebrać, czyli to kolanko i filtr musimy odzyskać, a wstawimy tutaj na miejsce starego nowy zawór. Jak widzicie, tutaj też niespecjalnie się wysilałem, żeby to odkręcić. No wszystko było delikatnie, lekko poskręcane, także tutaj wysiłku żadnego nie było, żeby to wszystko rozkręcić. A tu właśnie przy zaworze, w okolicach zaworu delikatnie puszczało. Także stary zawór odstawiamy, nie będzie potrzebny. I teraz tutaj też oczywiście oczyszczamy z tych paków. No i nowe uszczelnienie. Tutaj mamy, no i nowy zawór. Oczywiście też nić. Niektórzy używają tylko paku, są zwolennikami tylko paku. No, ja uważam zawsze, że każda metoda jest dobra, byleby była skuteczna. No, z wyjątkiem teflonu, bo na teflonie naprawdę się odrobinę cofnie i już nie będzie tej szczelności, ale czy nić, czy pakuły, ważne, żeby to było szczelne. No i skręcamy to wszystko teraz do kupy, przywracamy stan pierwotny, że tak powiem. Tutaj dokręcam do oporu. To na pewno nie będzie tak lekko skręcone, jak było. Dobra, tutaj filtr mamy zamontowany, teraz te kolanko. No i tutaj też oczywiście to dokręcimy solidnie. No, żeby znowu tego nie rozbierać. Tylko tutaj muszę już ustawić odpowiednio, no, żeby rączka była w odpowiedniej pozycji, no i te kolanko w odpowiedniej pozycji. Potem tą całość właśnie przykręcimy z powrotem do piecyka. No i tam wcześniej już miałem przygotowany, uszczelniony gwint, także mogę teraz to właśnie przykręcić wszystko do piecyka.
Tu jak widzicie, no rączki nie trzeba było ściągać. Ładnie się wszystko mieściło. No i teraz dokręcam to. No i potem pozostanie tylko to mówką połączyć i będzie w sumie zrobione, o ile będzie wszystko szczelne, co oczywiście też potem sprawdzimy. Tylko tutaj też, jak widzicie, no dokręcam to dość solidnie, żeby no nie było później jakichś tam niespodzianek. No i teraz ustawiam, żeby to było no, prostopadle do tej rury, że tak powiem, zasilającej. Zakładam mówkę, składam to wszystko i pozostanie zacisnąć. No tutaj właśnie dociskam, żeby no, te rurki weszły poza uszczelki. To połączenie było pewne i szczelne. No jedno mamy, jeszcze drugą stronę. No i w sumie mamy zrobione. Teraz oczywiście trzeba iść odkręcić główny zawór, puścić gaz. No i jak tam gaz jest puszczony, to oczywiście te wszystkie połączenia trzeba detektorem posprawdzać, czy no, jest wszystko szczelnie połączone. Tutaj zazwyczaj sprawdzam po 2-3 razy dla pewności, chociaż ten detektor mam bardzo czuły. Tam nawet jakieś śladowe ilości gazu mi pokazuje, tam chyba 3 zera po, no tak, 3 zera po przecinku, także jest no wyjątkowo czuły ten detektor, także jak coś jest, to na pewno od razu pokazuje. No ale z gazem no nie ma żartów, zawsze trzeba lepiej sprawdzić 2-3 razy niż raz coś wysadzić, prawda? No ale generalnie było wszystko ok, także tutaj można powiedzieć jest po robocie i tak to mniej więcej wyglądało. Krótka, szybka robótka. Tak jak tu widzieliście, nie było to jakoś wyjątkowo skomplikowana praca. W sumie prosta, tylko tyle, że no niewygodnie, bo to kuźwa. To wszystko Za 800 metrów skręć w lewo. Za 200 metrów skręć w prawo. tam powiem wam niewygodnie było, bo to w tej szafie ten piecyk był, ale no i ciężki dostęp był, ale powiem, że ten co montował, no delikatnie mówiąc, no nie popisał się. A czemu? No widać, że to nie jest, bo to Skręć w prawo w Kminkowa. nie była to stara instalacja. Nie
była to stara instalacja, a tam gdzie poskręcał, no pakuły, pasta było, tylko nie wiem jak on Za to... 400 metrów. Skręć w prawo w Kminkowa. Nie wiem jak on to skręcił, bo generalnie ten cały filtr, co był tam przy samym piecu, to generalnie, jak widzieliście, praktycznie mogłem ręką odkręcić, to było luźne i tą rurkę... Za 300 metrów. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. I tą rurkę, którą odcinałem, te kolanko od zaworu, też praktycznie mogłem ręcznie odkręcić, czyli no, osoba, która to montowała, no nie podokręcała tego i zawór być może jedno, no tam w protokole było, żeby wymienić zawór, to zawór wymieniłem, ale jak dla mnie to te dwa przyłącza właśnie przy samym piecyku i z kolanka do zaworu. Skręć w prawo w Kminkowa. Następnie skręć w lewo w Astrowa. To tamtędy i ten gaz się ulatniał, bo tam było po prostu luźne to wszystko. No nie powinno się ręką odkręcać połączeń. No to jest, Skręć w lewo w Astrowa. no, że tak powiem, jak pewien jegomość, oczywista oczywistość. No ale to wszystko rozebrałem, poprzewijałem. Za 300 metrów. Skręć w lewo. Na nowo poskręcałem nowy zawór, no oczywiście detektorem sprawdziłem wszystko, także jest szczelne, tam pani protokół do gazowni dostanie no i po robocie tyle. Także na dzisiaj tyle, znaczy nie na dzisiaj, to jeszcze mam robotę, ale tutaj tyle Skręć w lewo. i co? I do zobaczenia przy następnych robotach. Hej!